Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku z cyklu testowania radiotelefonów. Dzisiaj przetestujemy ten oto widoczny tutaj radiotelefon Radtel RT4D. Jest to chyba jeszcze mało popularny model. Czy jest wart zainteresowania, czy nie? Spróbuję Wam tutaj parę słów opowiedzieć. I oczywiście najważniejsze, jak we wszystkich moich filmach, będą testy radiowe. Pokażę Wam, jak wygląda czułość tego urządzenia i część nadawcza, z którymi zawsze praktycznie są problemy, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Urządzenie jest bardzo proste, jest tanie. Cena tego urządzenia obecnie to jest poniżej nawet 200 zł, także za niewielkie pieniądze mamy tutaj w tej chwili urządzenie, które obsługuje DMR, zarówno Tier 1, jak i Tier 2, czyli możemy pracować przez przemienniki. Odbiera pasmo lotnicze, a jego parametry podane w instrukcji, jak widzimy, jest to zakres, oczywiście radio FM, o którym nigdy nie wspominam, bo to jest tak jakby poza. Odbiór pasma lotniczego, częstotliwości analogowe 136 520, cyfrowe 136 174 400 470, nadawanie 144 146 430 440, aczkolwiek te radio, tam gdzie ja zakupiłem, przyszło całkowicie odblokowane. Można wpisać dowolną częstotliwość, na przykład 18 MHz, i od tej częstotliwości ono pracuje, zarówno nadawczo, odbiorczo. Zablokowane jest w przypadku AM-u i paśmie lotniczym. Ewidentnie pracuje, biorąc pod uwagę zakres częstotliwości, na tych samych układach co popularny Quansheng. Ta sama dziura jest przy wyższych częstotliwościach. Natomiast jak to pracuje, jakie ma parametry, zaraz zobaczymy. Odnośnie samego radyjka. Radyjko małe, zgrabne, standardowe, wyjście na słuchawki, mikrofon, ładowanie USB. Jest oczywiście możliwość ładowania w stacji dokującej, która jest w komplecie tutaj dołączona. Także mamy stację, do której możemy te radio wstawić i sobie ładować. Jak nam pasuje, tak mamy. Antena, co do której anteny słyszałem wiele negatywnych opinii. Posprawdzałem tą antenę, porównałem ją między innymi ze standardową Nagoją 701, NA701. Nie widzę tu żadnych degradacji parametrów w stosunku do tamtej anteny. Praktycznie chodzi tak samo. Czasami wydawałoby mi się nawet, że lepiej. Także nie wiem, może były egzemplarze, w których ta antena była jakaś inna, bo pisano, że jest antena jednopasmowa. Tutaj tak samo chodzi i na VHF-ie, jak i na UHF-ie. Radio ma dosyć rozbudowane menu. Ma kilka trybów. Oczywiście prompt głosowy, jak słyszycie, jest. Także tu wszystko słyszymy. Menu podzielone jest na kilka tak jakby podkatalogów. Ustawienia analogowe, cyfrowe, ustawienia kanałów, które zmieniają się w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, czy analogowym, czy cyfrowym. Programowanie stref, wiadomości, radio FM oczywiście, time management. No to jest ustawianie wszystkich timeout timerów i innych rzeczy. Zobaczmy, weźmy sobie automatic power off, timer, do tego system time, clock 1 type, clock 1 timer, clock 2, 3. No tutaj nie wiem nawet, do czego to używać, już aż tak się nie zagłębiałem. Planowanie, tak, czyli jakieś listy, pewnie będzie, kiedy można takie radio włączyć. Ustawienia podstawowe. Nazwa radio, prompt głosowy, czyli to, co słyszymy, dźwięk przycisków, blokowanie, timer blokowania, podświetlenie, timer podświetlenia, jasność, czas opuszczenia menu, czas wyświetlania stanu, cokolwiek by to znaczyło, podwójny nasłuch i tak dalej. Jest tu dużo ustawień, aczkolwiek są one typowe dla tego typu urządzeń, więc ja nie będę ich tutaj przeglądał. Urządzenie ma możliwość tak jakby pomiaru częstotliwości innego urządzenia obok. Można w ten tryb wejść, jak również skanowania tonów CTCSS. Możemy je znaleźć. Klawisze tutaj z boku, te dwa, to ciekawostka bardzo wygodna, są programowalne i możemy sobie wybrać
różne funkcje dla tych klawiszy. Niestety, co jest dużym mankamentem, to jest ta instrukcja, która zawiera trochę informacji. Niestety, po pierwsze, nie są to wszystkie informacje, na przykład opis tutaj programowania i funkcji, jakie można przypisać klawiszom bocznym, jak również klawiaturze numerycznej. No niestety nie do końca jest pełna, jest dużo więcej tych funkcji. Jest opis ustawień podstawowych, opis ustawień Digital Set, Analog Set, ale nie ma na przykład Channel Set w trybie analogowym, jest tylko w trybie cyfrowym, co można ustawić. Także no tutaj trzeba samemu pewnie troszkę do pewnych rzeczy dojść w tym urządzeniu. Niestety, co dla niektórych może być tutaj takim zniechęcaczem do zakupienia, bo wiele osób to używa, te radio na tą chwilę, nie wiem czy coś producenci, twórcy oprogramowania zmienią, nie obsługuje ze względu na konstrukcję, nie obsługuje oprogramowania GD77. Można podobno wrzucać listę kontaktów, bo te radio coś takiego jak listę kontaktów ma. Nawet udało mi się tutaj w nią wejść. Nie, tutaj tak, akurat to jest call log. Jakoś mi się udało w tą listę kontaktów wejść. O, jest adres book i tu mamy dane, możemy sobie przeszukać jak będziemy chcieli, także jest coś takiego i to się powinno wyświetlać. Natomiast tak jak powiedziałem, oprogramowania GD77 tutaj nie wgramy do tego urządzenia. Oczywiście trochę jest narzekań na to oprogramowanie, ja również znalazłem parę mankamentów. No i samo oprogramowanie jednak lepiej robić z poziomu komputera przez oprogramowanie właśnie w komputerze, tam łatwiej to jest zrobić. Tutaj pewne rzeczy dla mnie jeszcze są niejasne, zwłaszcza przypisywanie kontaktów, grup, na których mamy nadawać, odbierać. Czego też nie znalazłem w tym urządzeniu, to nie znalazłem funkcji monitorowania na kanałach cyfrowych. Wszystkie parametry muszą być ustawione i dopiero wtedy będziemy odbierali. Nie możemy sobie słuchać wszelkich transmisji, tak jak to mamy na przykład na Anytone, że wchodzimy w tryb monitora i cokolwiek tam się pojawi, słyszymy łącznie z pokazaniem nam TOG grupy, ID, color code i slotu. Tutaj takiej funkcji nie znalazłem i nie wiem czy ona jest, chyba z tego wynika, że nie ma. Tak na szybko, jakie tutaj mankamenty od razu tak od ręki znalazłem. Ustawiamy sobie krok, w jakim będzie to radio pracować. Najmniejszy krok jest tu 250 Hz, także jest dosyć mały, taki sobie możemy ustawić. Natomiast ja ustawiłem sobie standardowo 12,5, tak jak tu są kanały. No i teraz w przypadku, gdy będę wpisywał na przykład na częstotliwości 144 i będzie 512, no i jest problem. On sam zaokrąglił do 512, nie pytał się co ja chcę i teraz jeżeli będziemy zmieniać góra-dół, no to jak widzicie skacze co 12,5, no ale ta częstotliwość zawsze jest od pół kHz przesunięta. Więc żeby to działało, trzeba sobie wpisać na przykład 500, no i w tym momencie już jest dobrze. Także to już jest taki problem. Drugi taki mankament, nie wiem czy uda mi się go tutaj pokazać, zaraz zobaczymy. Rzucę sobie w tryb, no ale tutaj nic nie odbieram. Czyli trzeba go będzie zasymulować w inny sposób. Wspomogę się drugim radiem. O, za głośno. Oczywiście jest SMET. I jesteśmy teraz odbiorczo. I jak zaczynam wpisywać jakąś częstotliwość, mam nadzieję, że to się pojawi. I otworzyłem blokadę. Ten wpis zniknął. Ale jeżeli będę chciał od nowa wpisywać, to się okazuje, że jeszcze dwie pierwsze cyfry są w pamięci. Także jeżeli jesteśmy gdzieś w mobilu i sygnał szatkuje, to tutaj wpisanie częstotliwości czy czegokolwiek zrobienie w tym radiu jest niemożliwe. Także tu jest ewidentny błąd oprogramowania. On tak jakby przy momencie otwarcia blokady odświeża cały ekran i pokazuje tryb standardowy i niestety tutaj to co wpisywaliśmy znika, mimo że w pamięci to istnieje, także taka dosyć duża niedogodność. Samo urządzenie ma dwa tryby, 2 VFO,
Channel mode, czyli kanałów, Zone mode. tryb stref. Frequency mode. No i to, co mieliśmy, czyli VFO. Pamięci ma, żebym tu nie oszukał, według opisu ma 1024 kanały możliwe do zapamiętania. To oczywiście jest tutaj z instrukcji przeczytane. Nie testowałem tego, ale zapewne tak to urządzenie ma. Co więcej, jeszcze jedna taka uwaga, zanim przejdę do testów typowo już radiowych. Co zauważyłem, dobrze, że nie uszkodziłem ani złącza, ani tutaj niczego w radiu. Jeżeli zajrzymy dokładnie, nie wiem, czy to tutaj to będzie widać. Ja się nie chcę zoomować za bardzo. Tu może to być niewidoczne. Spróbuję to w inny sposób pokazać zaraz. No nie, tu się... O, widzimy. Chodzi o gniazdo tutaj SMA. One ma niestandardową głębokość. I w momencie, kiedy wkręcałem do niej tą przejściówkę, został wypchnięty środkowy bolec. Także troszeczkę to coś ktoś tutaj nie pomyślał. Ja Wam pokażę teraz na przykładzie. Wezmę tutaj, tak powiem, zanurzę kawałek pręta, dojadę, aż się oprze o obudowę. Dobrze. I to jest głębokość tego gniazda. Jeżeli weźmiemy standardowy wtyk SMA i zanurzę go do niego, no to jak widać więcej niż połowa zostaje. Także ono nie jest standardowe, nie zamyka się, że tak powiem, tak jak powinno. No i niechcący można coś takiego tutaj, czy taką przejściówkę, czy jakiś inny element, który nie zablokuje się w inny sposób, można uszkodzić. Także trzeba bardzo delikatnie przykręcać do pierwszego oporu i nie ciągnąć dalej. Także to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym radiu, no bo tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma się co rozgadywać. Radio jest tutaj bardzo proste, jednocześnie troszeczkę skomplikowane, jeżeli chodzi o oprogramowanie, bo ma bardzo dużo tych funkcji, ale w większości są to funkcje, tak jak już wspomniałem, standardowe. Także teraz przejdę do części, w której zaczniemy robić test na tym urządzeniu, standardowe testy, jakie zawsze ja przeprowadzam. I już mamy radio podpięte na chwileczkę do anteny zewnętrznej. Test, który już nieraz robiłem, sami widzieliście, czyli odbiór Beacona na 144/415. No pokazuje to, oczywiście jest to radio ręczne, więc ta odporność może być słabsza, ale zawsze jest to jakiś taki test porównawczy z innymi urządzeniami, pokazujący i czułość, i parametry, jak takie radio się zachowuje przy otoczeniu troszkę większych sygnałów, bo mimo to, że to jest radio ręczne, nie znaczy, że nie będzie pracowało w środowisku, w którym natężenie sygnałów zakłócających i nie tylko jest dosyć duże. I to wtedy nie wiadomo, jak takie radio się zachowa, czy cokolwiek odbierze. No i teraz no mogę powiedzieć, że śladowe zmiany ja słyszałem. No i teraz wracamy do wzorcowego radia. I za chwilę będzie sama nośna. No trochę to trwa, ileż teraz trafiliśmy na początek znamiennika. No ale już słychać, że te radio to odbiera bez problemu. Natomiast na tamtym tego w ogóle nie słyszeliśmy. Właśnie sygnał jest dosyć... O, i teraz jest nośna. Zaszumiona, ale jest. Natomiast w tym praktycznie... No praktycznie tutaj tego nie odbieraliśmy. Także jednak, mimo że jak później się okaże, to urządzenie pomiarowo w warunkach laboratoryjnych czułość ma lepszą od Anytona, no w praktyce, w pewnych sytuacjach i w pewnych środowiskach, nie tylko przy antenie zewnętrznej, bo to akurat nie jest tutaj taki wyznacznik, no to jednak będzie chodziło gorzej. Drugi taki test, który chcę tutaj zrobić,
a którego się chyba nie uda na tej antenie zrobić. Zaraz zobaczymy. Ustawmy inną. Odbiór pasma lotniczego, bo tak jak mówiłem, te radio również to pasmo odbiera. Więc ustawiłem znaną częstotliwość. Poczekajmy chwilę, zobaczymy, czy coś usłyszymy. Approach od 7 Lima Kilo, kłaniamy się 1600. Bravo to 30 after 3000 to best of slot 7 Lima Kilo. Zmienię antenę. No, sygnały są dosyć słabe, no ale takie u mnie akurat te są, więc widać, że odbiera. O, i to jest tak. Udało mi się pokazać kolejną rzecz. Że przy pewnych poziomach sygnału potrafi się tak właśnie zapętlić. I teraz wpisanie, no jak widzicie, czegokolwiek powoduje takie błędy. Nie wiem, czy to jest jeszcze efekt odczulania, że w tym momencie coś silnego się pojawia i one przestaje akurat wtedy odbierać. Nie jest ten efekt takiego szarpania, czy co innego. Otwórzmy blokadę. O, nawet nie mogę. No właśnie. Przez ten efekt i teraz przy otwartej blokadzie, czy też ten efekt będzie występował? Ale no jak słychać, nie mogłem tej blokady otworzyć w momencie tego kłapania, dopóki się to nie zatrzymało. Także to są takie tutaj też dziwne zjawiska, jakie występują. Już za chwilę podłączam pod przyrząd i będziemy mierzyli kolejne parametry tego radia. Widzicie, radio jest już podpięte do przyrządu. Ja tutaj, wiadomo, że troszkę dziwne dźwięki, może trochę mój głos będzie uciekał, bo muszę się przemieszczać pomiędzy tutaj urządzeniami. Zacznę w tej chwili od pomiaru czułości na SINAT oczywiście. Tutaj pogłoszę troszkę głośnik w urządzeniu. Mam nadzieję, że trochę tego sygnału słychać. I zaczynamy najpierw w dwóch miejscach pasma amatorskiego, czyli 145 MHz. Pomiar czułości w trybie narrow tym razem. No tak, nie wyjdzie pomiar czułości, bo blokada była włączona. Zero 0,24 mikrowolta, no więc bardzo przyzwoita czułość. I teraz 435. O, coś mi tu nie wyszło. 435. Jesteśmy. Tę blokadę otwieramy. I mierzymy czułość na 435 MHz. 0,23 mikrowolta, a więc tutaj te parametry są na bardzo przyzwoitym poziomie. Także czułość ma w porządku i tak jak powiedziałem, Anytone bodajże około 0,3 mikrowolta ma przy tym samym SINADzie, więc teoretycznie ma gorszą czułość. W praktyce, w trudnych warunkach, jak było słychać, sprawuje się lepiej. Aczkolwiek będą sytuacje, gdzie jeżeli w ciszy radiowej i nie mając dookoła żadnych zakłóceń będziemy chcieli posłuchać słabych sygnałów, no to na tym radiu możemy więcej usłyszeć. A teraz jako ciekawostka pokażę Wam zachowanie się tego radia poza pasmem, bo tak jak mówiłem, chodzi ono od 18 do prawie 1 giga i w kilku punktach zrobię właśnie tutaj też taki pomiar czułości. Zacznę od, niech będzie taki, co to wiele używa, 20, coś tu mi nie wchodzi, 0,27. 27 MHz. Otwieramy blokadę
Przestawiamy generator. No już na wskaźniku widać, że ta czułość no to praktycznie jest żadna. Te radio na 27 MHz nie ma żadnej czułości. Prawdopodobnie kwestia filtracji sygnału. Ten sygnał po prostu nie przechodzi. No to pójdźmy 2 razy wyżej na 50. ...60 mikrowoltów. No też nie jest to czułość, która do czegoś się przyda. No ale radio coś odbiera. Teraz niech będzie 80. No tu już trochę lepiej. Przy 80 mega mamy 2 mikrowolty. Zróbmy na przykład 110. No, przełączył nam w AM. To już tutaj nie zrobię tego pomiaru. Nie wiem, czy dałoby radę ręcznie przełączyć, a na 100 mega. Ale 100 mega pasmo radiowe zrobił FM. Także możemy zrobić pomiar na 100 mega. A i znowu blokady nie otworzyłem. No więc tu już się zbliżamy do pasma pracy tego urządzenia, więc i czułości są lepsze. No i teraz już będziemy w samym paśmie, czyli 137, czyli początek jego pasma. (0,23), czyli normalnie, i 174. O, tu mamy nawet lepszą czułość niż na paśmie amatorskim. Bardzo ładnie, 0,19 mikrowolta to jest bardzo ładna czułość. A z ciekawości 225. Tu już słychać i widać, że raczej będzie słabsza ta czułość. 2,39. No, do przeżycia. Pójdźmy powiedzmy na 330 dla przykładu. (0,45), no już całkiem przyzwoicie, czyli jesteśmy bliżej pasma, a już wchodzimy w zakres, gdzie urządzenie to pracuje, czyli 400 mega. (0,26), pasmo amatorskie. (0,23), czyli bardzo zbliżenie, jak mieliśmy na paśmie. Teraz końcówka pasma 470 mega. (0,23), czyli tu jest bez zmian. A i zróbmy jeszcze z ciekawości 550 mega. A, to chyba blokady nie otworzyłem. Jeszcze raz. A nie, była otwarta. Coś nie wyszedł pomiar, czyli jeszcze raz go robimy.
0,31. 600 mega, chyba to urządzenie nie pracuje, bo tam jest ta dziura. A nie, chodzi. No to 600 mega. Zero 95, czyli już spada. 700 to chyba tam będzie dziura, nie pamiętam. Tak, 800. 801. 850. Tak, 850 teraz. No i tu już widzimy, że mamy to samo jak było na niskich zakresach, 2 mV, a więc brak, można powiedzieć, czułości w tym urządzeniu. Czyli testy odbiornika zrobiliśmy. Jest tutaj, widzicie, przekrój tej czułości. Podobnie było z różnymi egzemplarzami Quasheng'a. On również na tych niskich pasmach czułości w podstawowej wersji nie miał. Mimo że tam coś się pokazuje, coś tam czasami można odebrać, ale no to nie jest urządzenie do tego celu. Tam przeróbki i tak dalej no poprawiają te rzeczy. No ale mówimy tu o urządzeniu, które ma chodzić w pasmach 2-metrowym i 70 cm i tam te czułości są bardzo dobre, jeżeli chodzi o to urządzenie. Robiłem takie krótkie testy, jeżeli chodzi o DMR, to mniej więcej zachowuje się bardzo podobnie jak Anytone, także tutaj nie mam co narzekać i mówić, że gorzej dekoduję. Większe testy, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no takich nie robiłem, to bo trzeba byłoby więcej czasu i więcej tego używać. Ja tego DMR-a rzadko używam, więc trudno mi tutaj więcej powiedzieć. Natomiast sam fakt czułości odbiornika w trybie AM, no też przekłada się na czułość w trybie DMR. W końcu to też jest tryb FM, tylko później sygnał jest obrabiany dalej cyfrowo. A już jak on tam jest dekodowany, no trudno, tak jak powiedziałem, mi powiedzieć, bo tym się nie bawiłem. Teraz przechodzimy do testów nadajnika. I jesteśmy już gotowi do testowania nadajnika. Najpierw Wam pokażę test, w którym nadając na tych częstotliwościach, na których niektórzy tak usilnie tymi urządzeniami próbują, częstotliwość 27 MHz. Miernik jest w trybie pomiaru częstotliwości, czyli sam niejako dostraja się do częstotliwości, no można powiedzieć, najsilniejszego sygnału, teoretycznie jedynego, no bo jeżeli mierzymy normalne urządzenia, no to powinien być jeden taki sygnał, a w przypadku tego urządzenia, no to tak trudno powiedzieć. Jesteśmy w trybie dużej mocy, 27 MHz, no i włączam nadawanie. 7,8 W z około 135 MHz. Weźmy jeszcze raz. Znowu to samo. Widzieliście na początku, przez chwilę miał tam 26 z kawałkiem, czyli prawie 27. No ale tak naprawdę pokazuje nam 135 MHz. Co to jest 135 MHz? 5 razy 27. Piąta harmoniczna. Moc wydaje się bardzo duża i de facto z tego urządzenia tyle może wychodzić, bo na tą moc składają się te wszystkie harmoniczne. Idziemy dalej. 50 MHz. 5 W, 100 MHz, czyli drugą harmoniczną pokazuje. Czyli w tych częstotliwościach, gdzie jesteśmy ustawieni, jakoś tam się nie stroi to urządzenie. 100 MHz. Moc już mniejsza i tu już pokazuje 100 MHz. No, zbliżamy się do tego zakresu pracy. No i dobrze, lecimy 137. Prawie 5 W. No i tu już jest wszystko ładnie. 145. 4,9 W. Już wszystko ładnie. 174. Też ładnie, prawie 5 W. No i teraz zróbmy 225. No i tutaj już te radio nie nadaje praktycznie w ogóle. Leci jakiś prążek, ale jest 0,16 W. 330 MHz zróbmy. No i jest 4 W 330. 400, czyli początek pasma pracy.
5 watów 400 mega, 435 pasmo amatorskie, 4,7 wszystko się zgadza, 470, 4,8, no i zróbmy tak jak wtedy 550, czy cokolwiek nam pokaże. No coś pokazał, moc znikoma. I 850, bo do 800 później była przerwa. No już urządzenie nawet nie mierzy mocy, czyli tutaj już nic praktycznie nie wychodzi. Na analizatorze widma, którego dzisiaj akurat nie będę tutaj testował na nim, byśmy pewnie jakieś prążki zobaczyli w dziwnych miejscach. No ale zrobimy jeszcze jeden pomiar. Mamy coś takiego jak analizator harmonicznych, częstotliwość i zaczniemy od tych 27 mega. No i nadajemy. I co widzimy na ekranie? No, wszystkie harmoniczne 0, 0, 0, minus 3, 0, 0. Do 7 harmonicznej mamy pomiar i wszystkie są na tym samym poziomie. No więc, no cóż, no te urządzenia nie nadaje na 27 MB, tylko wszędzie indziej. Sam poziom tutaj jest 22 dBm na podstawowej, na 27 MB. I tak jak mówię, na analizatorze byśmy zobaczyli jeszcze dziesiątki innych prążków, bo to urządzenie mierzy tylko kolejne harmoniczne dla częstotliwości, jaką zaprogramowaliśmy. Dobrze, zobaczmy teraz szybciutko te 50 MB. No i tu również widzimy druga harmoniczna na tym samym poziomie, trzecia słabsza i potem coraz słabsze. 100 mega. To już powinno być lepiej. No i tu już jest lepiej, aczkolwiek druga harmoniczna jest na bardzo wysokim poziomie. I 137, czyli początek pasma pracy. No i tu już jest dużo ładniej, jak widzicie harmoniczne są na poziomie od minus 50 dBc. Także już to jest duża różnica. 145. Tu nawet niżej, minus 53. A więc w paśmie amatorskim nie jest to ideał, bo urządzenia mogą mieć dużo niższy ten poziom harmonicznych, ale jak na taki sprzęt, no jest do przeżycia, można to używać bez obaw. Widzieliście dużo gorsze sprzęty u mnie na filmach. Weźmy, zróbmy 174. No tu jest nawet lepiej. 225, chociaż tam wiemy, że tam nic praktycznie z tego radia nie wychodziło. Zobaczmy, co on nam tu pokaże. No tak. Jakiś dziwny układ. 330. No tutaj też drugoharmoniczna jest bardzo wysoka. No i 400 mega, czyli początek pasma. Stukałem 40. Tu oczywiście urządzenie mierzy już tylko drugą harmoniczną, bo na tym się kończy jego o i widzicie, tutaj coś to urządzenie odbierało na 400 mega i ciężko było mi wpisać. Tu się kończy jego zakres, więc no nie jest w stanie zmierzyć innych harmonicznych. Minus 57 w paśmie amatorskim. O, cały czas coś tutaj urządzenie nam wariuje, odbiera. Prawdopodobnie odbiera przemiatanie. To był odbiór przemiatania
z analizatora. No i 470. No i tu już jest troszeczkę słabiej, no ale jeszcze do przeżycia. Więc to tyle z tych testów. Jak widzicie, urządzenie funkcjonuje. Uważam, że bez obaw można go używać. Jak za te pieniądze, to jest to jeden z kolejnych takich, można powiedzieć, ciekawszych sprzętów. Pomijając jedną rzecz, właściwie dwie rzeczy. Kiepskie oprogramowanie z tymi błędami, no i to, co dla wielu użytkowników tutaj zniechęci, czyli brak możliwości wgrania GD77. Przynajmniej na tą chwilę nie wiem, czy tak jak powiedziałem na wstępie, twórcy przygotują wersję do tego radia. Wczoraj, jak czytałem na ich stronach, było podane, że te radio nie obsługuje, bo chipset, który tu jest DMR-owski, nie współpracuje z tamtym oprogramowaniem. Ale jako takie radio osobne do pracy analogowej i DMR-owej za te pieniądze no, można sobie poużywać. Mówię, to jest 100 kilkadziesiąt złotych, 160, 180. No oczywiście niektórzy wolą Baofenga. Do Baofenga można wgrać GD77, ale te urządzenie też całkiem fajnie się sprawuje. To tyle w tym teście. Mam nadzieję, że informacje tutaj, które przekazałem i pomiary, które dokonałem, Wam się przydadzą. Pomogą podjąć ewentualną decyzję o wyborze takiego radia. No albo po prostu były do obejrzenia jako ciekawostka kolejna odnośnie urządzeń, które testuję. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, komentowania. Wszelkie pytania można również na Facebooku mi zadawać na profilu lub na grupie stworzonej do tego kanału. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia.